Hej! Witamy Was w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy roll call, czy taki roomcheck. Przychodzą tutaj panowie sprawdzać, czy mamy ogólnie porządek w pokoju i czy nie chowamy alkoholi po kątach. Przede wszystkim. Za alkohole ogólnie można dostać minusowe punkty i jak tych minusowych punktów się nazbiera aż 20, to po prostu wywalają nas z akademika i nie mamy możliwości jakby z powrotem na następny semestr na przykład się do niego zapisać. Także najlepiej przepisowo tutaj wszystko. Więc mamy ogólnie okazję, żeby posprzątać ten pokój i żeby wam w końcu pokazać, jak on wygląda. A więc zaczynamy od korytarza. Tutaj jest nasz pokój, numer 219 i otwieramy drzwi albo kartą, albo wpisując kod. Albo po prostu otwierając drzwi z drugiej strony. Tutaj mamy drzwi od wewnętrznej strony. Jak wchodzimy po jednej stronie widzimy Julkę, po drugiej stronie widzicie mnie i Julkę. I po lewej stronie mamy zlew, Tak. ze względu na to, że nie mamy go w łazience, która jest po drugiej stronie. Julka Wam zaprezentuje. Prezentuję. Łazienka wygląda tak, no nie jest ona zbyt duża, no i prysznic jest jakby, nie mamy osobnej kabiny prysznicowej i to jest jakby normalne w Korei. W sensie już przestaje być normalne, ale jeszcze w wielu wypadkach się zdarza, więc tak to wygląda. Tutaj mamy szafki, nie wiem czy chcę je otwierać, ale mniej więcej tak to wygląda. My sobie tam chowamy nasze kosmetyki głównie, bo tutaj przy tym lustrze dzieje się cały skincare i make-up. Mamy mydełko, no, kupiłyśmy sobie takie małe śmietniczki, żeby chować tam śmieci, nie? O, tutaj kupiłyśmy nielegalnie, bo nie można nic przyczepiać, ale przyczepiłyśmy sobie taki oto, jak to się nazywa? Wieszak sobie przyczepiłyśmy i tutaj trzymamy śmieci nasze, więc tak to wygląda. A no i bardzo ważna kwestia. Przy wejściu mamy osobno oddzielony ten korytarzyk od głównej części pokoju i tutaj trzeba zdjąć buty i wtedy wchodzimy na górę bez butów. I tak to się prezentuje. Po jednej stronie jest strona Julki i po drugiej stronie jest strona moja. Okej, więc jak możecie zauważyć, to moja strona jest dosyć taka minimalistyczna i nie mam ani kołdry, ani pościeli. Ja po prostu żyję pod kocem. Ale stwierdziłam, że skoro mogę go wyprać, to nie jest żaden problem. Noce i tak są ciepłe, więc nic więcej mi nie potrzeba. Więc teraz Wam pokażę resztę. Także tutaj są puste półeczki. No nie mam za dużo rzeczy, tak? Tutaj są moje miśki. By the way, tego dostałam od Oskara, bo bardzo lubimy chodzić sobie na arcade, ale że nie mam za bardzo szczęścia w zdobywaniu takich rzeczy, to mi wygrał. I love you, Oskar! A więc tutaj mamy moje biurko i fajną taką torebusię, którą dostałyśmy od naszego uniwersytetu przy dawaniu odcisku palca do karty aliena, kosmity. I tutaj mamy jakieś takie moje najpotrzebniejsze rzeczy, które używam przed spaniem i rano, jak wstanę. Tutaj jakieś duperele typu maseczki do twarzy, nie wiem, jak możecie zauważyć, baterie, krem do ciała. Tutaj znajdują się różne dokumenty i rzeczy do szkoły na uniwersytet. Tutaj też mam jakieś ogólnie duperele, więc nie będę się rozwijała nad tym. I nasza maskotka uniwersytetu. Nadal nie pamiętam jak ma na imię, ale jest. No i te rebusie. Tą z Hello Kitty ukradłam Marcie, bo nie miałam, bo mi się rozwaliła moja. No, kolejne torby, ale większe. Też jakieś kubki, nie kubki, rzeczy do paznokci, perfumik, książka, której nie czytam, a miałam. No i Instax. Potrzeba jakoś robić wspomnienia. A, no i właśnie o wspomnieniach mowa. Tutaj jest moja ściana wspomnień. No i tutaj też znajdują się szufladki, dwie. Są dosyć messy, ale tu mam leki i tampony na przykład. No i paragony, które będę musiała pokazać przy wylocie, żeby odzyskać podatki. I tutaj też mam różne takie drobiazgi. Niektóre rzeczy już Wam pokazywałam, tak jak rzeczy dla pieska, nie pieska, ale się tu znajdują. To przechodząc do mojej strony, ja mam wysunięte biurko, Julka ma je schowane, bo ja chciałam mieć trochę więcej miejsca tam typowo, żeby sobie układać rzeczy, a tutaj mieć więcej miejsca do nauki i pracy, głównie do montowania filmików. No i tak, tutaj też mam lampeczkę, tą co Julka, jakieś długopisy, szafeczki, nie szafeczki, bo ja uwielbiam takie rzeczy, jakieś duperele, patrzcie, jakieś gumeczki, coś. Nawet mam, słuchajcie, lodówkę na biurko, w której sobie chowam różne naklejki.
zeszyty. Tutaj mam książkę do koreańskiego z naszego uniwersytetu. Coś tam próbuję, nie? Się uczyć. Tutaj, tak jak dostałyśmy tę torbę, którą Julka pokazywała, to dostałyśmy też taką podkładkę pod myszkę, więc ona sobie tutaj leży jako ozdoba. Tutaj mamy pochowane nasze walizki i szafeczkę też przy łóżku, do której możemy sobie chować różne potrzebne rzeczy. No tutaj szklanki, woda, kubki, tego typu rzeczy. Tam jakieś duperele, też mam śmietniczek. No i jest ściana chwały albo niechwały. Różne zdjęcia z fotobudek czy z jakichś eventów. No i tutaj też poukładane różne rzeczy. Tu mamy lusterko. I na półkach mam kosmetyczki. I tutaj już kolekcjonuję prezenty dla wszystkich po powrocie. No i ja akurat przywiozłam sobie pościel z Polski. Jest to pościel z Peppą, jakby Was to nie dziwiło. I też mam miśka od Oskara, bo Słodziak wygrał nam obydwu, bo nam po prostu nie idzie, no tak jak Julka powiedziała, no nie jesteśmy w tym zbyt dobre. Więc tak to wygląda. Na środku mamy lodówkę. Już Wam pokazuję, jak ona wygląda. W środku nie jest za duża. Nie ma też za dużo. Nie ma za dużo, jest ryż i resztki pizzy, które zamówiłyśmy. I mandarynka z Jeju od Oskara i Natalii. No i woda. To wszystko, co mamy w naszej lodówce. I z tej strony też obydwie mamy szafy. One są dosyć spore w sumie. Nie wiem, czy warto otwierać tą szafę i pokazywać Wam, jak to wygląda w środku. O, tutaj mamy lustro. I tak mniej więcej to wygląda. Tutaj mamy też do sterowania klimatyzacji i ogrzewania. Klimatyzacja teraz już nie działa, tylko i wyłącznie ogrzewanie. No i mamy też nasze klucze, które przy wyjściu wyciągamy i wtedy po paru sekundach wyłącza się prąd w naszym całym pokoju, a gdy wracamy, wkładamy z powrotem. A i jeszcze na samym środku kupiłyśmy sobie taki różowy stoliczek i dywanik, ze względu na to, że ta podłoga jest taka mało cozy i chciałyśmy trochę, nie wiem, uprzytulnić to miejsce. No i przy okazji tam często siadamy, czy coś jemy, albo po prostu sobie coś oglądamy. Dobra, ubrałyśmy się i stwierdziłyśmy, że pokażemy Wam, jak wygląda reszta akademika. Więc chodźcie z nami. Czyli witamy się z powrotem na korytarzu. Zakaz wstępu dla chłopców, bo to jest część damska. I tam na samym końcu, gdzie zmierzamy, mamy dystrybutory z wodą. Więc na każdym piętrze, po każdej stronie, lewa, prawa, mamy takie dystrybutory z wodą. Przykładacie, woda leci. Przykładacie, woda leci. Po drugiej stronie korytarza, na naszym piętrze akurat, tutaj mamy study room dla chłopców, a tutaj mamy biuro International Office. Jak czegoś potrzebujemy, czyli na przykład jak potrzebowałyśmy, żeby pomogli nam ze znalezieniem paczki, którą kurier zostawił nie wiadomo gdzie, to można do nich przyjść i oni bardzo chętnie pomogą we wszystkim. Więc tak. I stąd możemy przejść, albo możemy wybrać windę, ale jest tylko jedna winda i czasami czeka się na nią naprawdę sporo czasu, więc wychodzimy. Pomiędzy piętrami mamy miejsca, w których możemy wyrzucać rzeczy. Tutaj mamy akurat, mamy puszki, plastik i szkło, a na innych piętrach mamy ilbank, czyli takie wspólne Zmieszane śmieci. takie, no. Zmieszane, wspólne. Tu mamy informację o tym, jak segregować śmieci i schodzimy dalej. Za oknem już ciemno, słuchajcie, zima się zaczyna. I zeszłyśmy na pierwsze piętro, czyli w sumie takie główne miejsce. To miejsce w sumie Wam już pokazywałyśmy na poprzednim vlogu. To jest to miejsce spotkań, gdzie wszyscy, każdy może sobie coś zjeść, wypić, usiąść, posiedzieć. Tutaj odbieramy nasze listy. Wejść do naszego akademika jest dosyć sporo. To jest jedno z nich, wejście od razu na pierwsze piętro. Tutaj bardzo często kurierzy zostawiają też paczki. I żeby wejść do środka, musimy użyć karty. Także to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Dajcie znać koniecznie, czy byście chcieli, żebyśmy Was oprowadziły po naszym kampusie. Pa!